Szanowni Państwo, nazywam się Anna Sowisz-Dżał i jestem pracownikiem Katedry Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej. Od wielu lat zajmuję się tematyką wykorzystania energii geotermalnej. Czym zastąpimy energetykę węglową? To bardzo trudne i ważne pytanie w kontekście nadchodzącej transformacji energetycznej. Posiadamy w Polsce zasoby węgla, ale pod powierzchnią ziemi posiadamy także zasoby innych surowców energetycznych. Dzisiaj zapraszam Państwa w podróż do wnętrza Ziemi w poszukiwaniu energii geotermalnej. Śmiało można powiedzieć, że wiek XXI jest wiekiem energii. Wszyscy potrzebujemy energii do naszego codziennego życia. Potrzebujemy jej do ogrzewania pomieszczeń, do zasilania urządzeń, które na co dzień wykorzystujemy. Nie wyobrażamy sobie już życia bez energii. Ale w jaki sposób pozyskiwać tą energię, aby robić to w trosce o nasze środowisko? Aby dbać jednocześnie o środowisko, nie emitować zanieczyszczeń do tego środowiska. To bardzo trudne zadanie, to wielkie wyzwanie przed nami wszystkimi, aby tak działać, w taki sposób pozyskiwać energię, aby pokryć zapotrzebowanie energetyczne, jakie posiadamy i jednocześnie dbać o nasze środowisko. Jak to możemy zrobić? Przede wszystkim musimy przestrzegać kilku zasad. Po pierwsze, zwiększenie efektywności energetycznej. Nigdy nie będzie bardziej ekologicznie niż wtedy, kiedy tej energii po prostu nie wykorzystamy. Musimy dbać o to, żeby racjonalnie wykorzystywać energię. Po drugie, termomodernizacja. W budynkach, które są docieplone, zapotrzebowanie energetyczne będzie zdecydowanie mniejsze. Na środowisko także wpływa sektor transportu i także tutaj musimy wprowadzać różnego rodzaju rozwiązania po to, aby móc przemieszczać się w sposób ekologiczny. No i przede wszystkim wymiana źródeł ciepła. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia ze starymi, nieefektywnymi instalacjami wykorzystujące źródła ciepła, przede wszystkim paliwa kopalne, musimy pomyśleć o ich wymianie. Wszędzie tam, gdzie można, możemy wpiąć się do sieci ciepłowniczych, które również dbają i powinny dbać o to, żeby energia dostarczana do naszych mieszkań była coraz bardziej ekologiczna. I wreszcie zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, powinniśmy się zastanowić nad efektywnością takiego rozwiązania i wykorzystywać to, co daje nam natura. Cały świat podejmuje szereg działań w trosce o środowisko. Już niemal 30 lat temu na szczycie Ziemi podpisano ramową konwencję Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. Niespełna 5 lat później podpisano jeden z najważniejszych protokołów, protokół z Kioto, który dotyczy limitów w emisji gazów cieplarnianych. To bardzo ważne wydarzenia. Od tego czasu corocznie odbywają się szczyty klimatyczne, na których podejmowane są ważne decyzje i zobowiązania w zakresie działań prośrodowiskowych, w zakresie ograniczania emisji gazów cieplarnianych. Ostatni taki szczyt odbył się w tym roku w Glasgow w listopadzie. Wizja długoterminowa wszelkich podejmowanych działań w tym zakresie to jest osiągnięcie do roku 2050 neutralności klimatycznej w skali Unii Europejskiej. Neutralności klimatycznej rozumianej jako równowaga pomiędzy antropogenicznym zanieczyszczeniem powietrza a jego usuwaniem ze środowiska. Również Polska uczestniczy w tych działaniach. To bardzo ważne. Niestety całkiem niedawno, niespełna 2 dni temu, nasze polskie miasta znalazły się na szczycie niechlubnego rankingu. Znaleźliśmy się w grupie najbardziej zanieczyszczonych miast na świecie. To bardzo złe wieści, które pokazują, że zanieczyszczenie powietrza w miastach polskich jest bardzo wysokie, że powinniśmy dołożyć wszelkich starań, aby zmniejszyć to zanieczyszczenie powietrza. Oczywiście za takie zanieczyszczenie wysokie powietrza odpowiada szereg czynników.
Duże znaczenie ma sektor energetyczny. To także transport, to ukształtowanie powierzchni w miastach, to zabudowa tych miast. Szereg różnych czynników, które będą powodowały, że te zanieczyszczenia pozostają w miastach, ale przede wszystkim powstają one wskutek spalania paliw kopalnych, które wykorzystujemy do produkcji energii elektrycznej. No i tutaj należy zwrócić uwagę na odnawialne źródła energii, na zwiększenie ich wykorzystania. Odnawialne, czyli takie, które odnawiają się w naturalnych procesach przyrodniczych. Ich szczególną zaletą jest to, że są one niewyczerpywalne, czyli wraz z ich wykorzystaniem nie uszczuplamy tych zasobów. Zasoby się odnawiają. Wśród tych zasobów mamy 5 takich podstawowych. To źródła, które możemy wykorzystywać do produkcji energii elektrycznej, do produkcji energii cieplnej, a niektóre z nich także w sektorze transportu. To energia słoneczna, to energia wody, energia wiatru, energia biomasy, a także energia geotermalna. Co to takiego ta energia geotermalna? Energia geotermalna to energia wnętrza Ziemi. Energia zakumulowana w systemach hydrotermalnych bądź systemach petrotermalnych. Systemy hydrotermalne to takie systemy, które związane są z wodami, które wypełniają pustki, pory czy szczeliny skalne. Wody znajdują się w skałach zbiornikowych i są nośnikiem tej energii na powierzchni. Drugi rodzaj systemów to systemy petrotermalne. One z kolei związane są ze skałami suchymi bądź prawie suchymi, ale takimi skałami, które nie zawierają wystarczającej ilości wody, która byłaby nośnikiem tej energii na powierzchnię. Tam wodę bądź inne medium pozwalające wydobyć tą energię musimy w pewien sposób wtłoczyć i tą energię wydobyć. Teoretycznie zasoby energii geotermalnej są ogromne. Natomiast praktycznie, jeżeli dołożymy do tego technologię, możliwości, jakie mamy obecnie wydobycia tej energii, jesteśmy zdecydowanie bardziej ograniczeni i te ilości zasobów diametralnie się zmniejszają. Zatem bardzo istotny w tym zakresie jest postęp technologiczny, ponieważ natura obdarzyła nas tymi zasobami, natomiast musimy wiedzieć, jak efektywnie, ekonomicznie i efektywnie energetycznie je wykorzystywać. Skąd bierze się ta energia w głębi Ziemi? W większości źródłem ciepła w skorupie ziemskiej jest rozpad pierwiastków promieniotwórczych, potasu, uranu czy toru. Możemy sobie wyobrazić, że to taki wielki reaktor, który działa wewnątrz Ziemi. W trakcie rozpadu pierwiastków promieniotwórczych ogromne ilości energii są uwalniane. To także ciepło wnętrza Ziemi, które jest transportowane w płytsze części litosfery za pomocą procesów konwekcji czy kondukcji. W niewielkim stopniu to także promieniowanie słoneczne, które w tych przypowierzchniowych strefach pozwala czy przekazuje energię do gruntu. W Polsce ta głębokość, do której dociera promieniowanie słoneczne, jest rzędu 18 metrów. I tą energię możemy wykorzystywać za pomocą pomp ciepła. Pompy ciepła to właśnie pierwszy z rodzajów systemów geotermalnych. To tak zwana płytka geotermia. W tych najpłytszych strefach wykorzystujemy energię za pomocą pomp ciepła. Znacznie głębiej występują systemy hydrotermalne, czyli te, w których wykorzystujemy wody zakumulowane w zbiorniku geotermalnym. Systemy te zakumulowane czy występują na różnych głębokościach w zależności od lokalizacji. W Polsce można powiedzieć, że na głębokościach rzędu kilometra, 2 czy 3. Znacznie głębiej występują systemy petrotermalne, czyli systemy zbudowane ze skał zbiornikowych praktycznie suchych. One występują na dużych głębokościach. Tam
Skały charakteryzują się niską porowatością, niską przepuszczalnością i nie zawierają naturalnego medium, które pozwoliłoby transportować tą energię na powierzchnię. To tak zwane gorące, suche skały. Takie systemy występują na głębokościach najczęściej poniżej 4 km i charakteryzują się wysokimi temperaturami. Zasoby geotermalne są rozmieszczone na świecie nierównomiernie. Szczególnie perspektywiczne są obszary graniczne płyt litosfery, a także obszary grzbietów śródoceanicznych. Tam występują tak zwane plamy gorąca, gdzie lawa dopływa z głębi ziemi, znajduje się bardzo płytko, a bardzo często manifestuje na powierzchni. To obszary aktywne wulkanicznie. W tych obszarach jest także aktywny tektonizm i są to obszary, gdzie występują zasoby wysokotemperaturowe. Takich obszarów jest zdecydowanie mniej niż obszarów niskotemperaturowych. Takimi plamami gorąca jest na przykład Islandia, to także Hawaje, to Park Narodowy Yellowstone. Właśnie tam zasoby geotermalne charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami do ich utylitarnego wykorzystania, przede wszystkim do produkcji energii elektrycznej. Ale znacznie częściej na większych obszarach występują zasoby niskotemperaturowe. Zasoby, gdzie temperatura wód i par nie przekracza 150 stopni Celsjusza. Takie zasoby występują również w Polsce. W naszych warunkach najczęściej te wody mają temperaturę poniżej 100 stopni Celsjusza. Kluczowym sektorem dla ich zagospodarowania jest ciepłownictwo. Tych zasobów nie zobaczymy na powierzchni, tak jak jest to w przypadku zasobów wysokotemperaturowych. Zasoby wysokotemperaturowe możemy zobaczyć na powierzchni. One manifestują się w postaci par, w postaci gejzerów. Widzimy je gołym okiem. Woda geotermalna, zgodnie z polskim prawem, to taka woda, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę co najmniej 20 stopni. Inne wody to wody podziemne, wody o niższej temperaturze. Zatem, aby można było powiedzieć, że woda jest wodą geotermalną, musi się charakteryzować temperaturą co najmniej 20 stopni. Przykładem występowania zasobów wysokotemperaturowych i ich szerokiego wykorzystania jest Islandia. To właśnie ten przykład, gdzie możemy zobaczyć gejzery i pary geotermalne na powierzchni. Obecnie największy, najbardziej spektakularny gejzer to Stokkur, który wyrzuca wody i pary geotermalne na wysokość 30 metrów co 5-10 minut. W Islandii występują zarówno wysoko, jak i niskotemperaturowe zasoby geotermalne. Od lat 20. ubiegłego wieku są wykorzystywane do celów energetycznych. Sama nazwa Reykjavik, stolicy Islandii, oznacza dymiącą zatokę. Nie mylcie Państwo z dymami, które spotykamy w naszych polskich miastach wynikających z zanieczyszczenia powietrza. Ta dymiąca zatoka to po prostu dymy i pary geotermalne, które są tam bardzo powszechne. Te wysokotemperaturowe zasoby geotermalne z powodzeniem można wykorzystać do produkcji energii elektrycznej. Produkcja energii elektrycznej jest również możliwa przy wykorzystaniu zasobów geotermalnych o niższych temperaturach, tak zwanych elektrowniach binarnych, gdzie czynnik roboczy ma znacznie niższą temperaturę wrzenia, co umożliwia produkcję energii elektrycznej. Ale zasoby wysokotemperaturowe są przede wszystkim wykorzystywane w sektorze ciepłowniczym. Wody możemy także wykorzystać do innych celów, przynoszących bardzo dobre rezultaty, korzyści społeczne, wykorzystanie na przykład w balneoterapii, rekreacji. To produkcja kosmetyków na bazie wód geotermalnych. To także hodowla zwierząt czy uprawa roślin. Bardzo szeroki wachlarz zastosowań powoduje, że wody i energia geotermalna są szczególnie atrakcyjne dla tych regionów, w
których występują. W Polsce obecnie wody i energia geotermalna są zagospodarowywane w 6 ciepłowniach geotermalnych. 5 spośród nich występuje w rejonie Niżu Polskiego. To są ciepłownie w Stargardzie, Mszczonowie, Uniejowie, Pyrzycach czy Poddębicach. Największa i najstarsza ciepłownia geotermalna występuje na Podhalu. Funkcjonuje w Polsce już od lat 90. ubiegłego wieku. Oprócz ciepłowni geotermalnych wykorzystujemy w Polsce wody geotermalne także do innych celów. W ośrodkach balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. A w Polsce istnieje także jedna hodowla łososia atlantyckiego. I co ważne, ostatnie lata to widoczny rozwój sektora geotermalnego. Powstają nowe inwestycje geotermalne, odwiercono kilkanaście nowych otworów geotermalnych. Zatem mamy nadzieję, że w kolejnych latach będziemy widzieć efekty realizacji tych prac i będą powstawać kolejne nowe ciepłownie geotermalne. Od wielu lat w naszej katedrze, w Katedrze Surowców Energetycznych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH prowadzi się badania z zakresu oceny potencjału energetycznego w różnych regionach Polski w kontekście utylitarnego zagospodarowania wód i energii geotermalnej. Efekty tych prac zostały przedstawione w serii atlasów geotermalnych, które stanowią unikatowe opracowania wskazujące na możliwości utylitarnego wykorzystania tych zasobów w rejonie Niżu Polskiego, Zapadliska Przedkarpackiego czy Karpat. Oprócz atlasów geotermalnych są także inne opracowania, które pozwalają określić zasadność wykorzystania tych zasobów do produkcji energii elektrycznej w układach binarnych czy wykorzystania energii gorących suchych skał. To rezultaty prac badawczych prowadzonych właśnie tutaj na Akademii przy współpracy ze specjalistami z innych jednostek naukowych. To wyniki prac interdyscyplinarnych zespołów badawczych. Wyniki tych prac pokazują, że w Polsce występują niskotemperaturowe systemy geotermalne. Największą prowincją geotermalną jest rejon Niżu Polskiego. To właśnie tam zlokalizowane jest 5 ciepłowni geotermalnych. Najbardziej perspektywiczne zbiorniki geotermalne w tym regionie to zbiornik dolnokredowy i dolnojurajski. I to właśnie wody z tych zbiorników są eksploatowane w tych 5 ciepłowniach geotermalnych. Największa i najstarsza ciepłownia geotermalna zlokalizowana jest na Podhalu. To właśnie ten rejon Karpat, gdzie występują bogate zasoby geotermalne. Pozostała część Karpat, także rejon Zapadliska Przedkarpackiego, to takie punktowe bardziej wykorzystanie wód geotermalnych i nieco mniejszy potencjał energetyczny. Zdecydowanie odmienny potencjał energetyczny związany jest z Sudetami. Tam wody geotermalne związane są ze skałami krystalicznymi i są wykorzystywane przede wszystkim do celów balneoterapeutycznych i rekreacyjnych. Oprócz badań związanych z możliwościami wykorzystania wód i energii geotermalnych związanych z systemami hydrotermalnymi, prowadzimy także prace badawcze z zakresu pomp ciepła. Takie prace prowadzimy w naszym laboratorium edukacyjno-badawczym odnawialnych źródeł i poszanowania energii, które jest zlokalizowane w Miękini, niedaleko Krakowa, w gminie Krzeszowice. To właśnie tam znajdują się stanowiska testowe, stanowiska dydaktyczne z zakresu pomp ciepła. W ostatnim roku właśnie w Miękinia stała się miejscem, gdzie powstał hub naukowo-technologiczno-biznesowy pod patronatem Ministerstwa Klimatu, który ma na celu rozwój technologii z zakresu pomp ciepła. W Miękini prowadzona jest zarówno edukacja, jak i prace badawczo-rozwojowe dotyczące wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym także energii geotermalnej w pompach ciepła. Jeszcze innym kierunkiem badań, które prowadzimy,
Są innowacyjne technologie związane ze wspomaganymi systemami geotermalnymi. To systemy petrotermalne. Systemy zlokalizowane na dużych głębokościach w obszarach charakteryzujących się wysokimi anomaliami termicznymi. Są związane ze skałami zbitymi, skałami, które nie charakteryzują się wysokimi wartościami porowatości czy przepuszczalności, zatem są praktycznie suche. Technologia pozwala na sztuczne zwiększenie przewodności hydraulicznej zbiornika i tym samym wprowadzenie do tego zbiornika medium, które będzie nośnikiem tej energii na powierzchnię. W większości takich systemów, które na świecie funkcjonują, takim nośnikiem tej energii na powierzchnię jest woda. My natomiast realizujemy projekt, w którym analizujemy celowość wykorzystania dwutlenku węgla jako medium roboczego. To innowacyjny projekt o nazwie Energizers, pełna nazwa projektu Niekonwencjonalne systemy geotermalne CO2 EGS jako systemy energetyczne neutralne dla klimatu. Mam przyjemność być kierownikiem tego projektu, realizujemy go w konsorcjum polsko-norweskim. Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach polsko-norweskich grantów badawczych w ramach programu Polnor 2019, finansowanych za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem tego projektu jest analiza efektywności funkcjonowania niekonwencjonalnych systemów geotermalnych, które wykorzystują dwutlenek węgla w stanie nadkrytycznym jako medium robocze. Przede wszystkim to cel energetyczny. Szukamy rozwiązań dla efektywnej produkcji energii przy wykorzystaniu zasobów geotermalnych. Ale jednocześnie myślimy tutaj o środowisku. Drugi aspekt tego projektu to możliwość sekwestrowania tego zatłaczanego dwutlenku węgla właśnie dla celów środowiskowych, dla korzyści środowiskowych. Idea projektu zakłada, że dwutlenek węgla zostanie zatłoczony do zbiornika, i w tym zbiorniku część tego dwutlenku węgla zostanie. Natomiast pozostała część po odebraniu energii ze zbiornika zostanie wydobyta na powierzchnię. Efekty tego projektu będą znane w 2023 roku i mam nadzieję, że przyczynią się do rozwoju tej innowacyjnej technologii wykorzystania zasobów petrotermalnych. Wykorzystanie energii geotermalnej niesie ze sobą wiele korzyści. Niekwestionowane są efekty ekologiczne, które wynikają z realizacji kolejnych ciepłowni geotermalnych. To ograniczanie zanieczyszczeń emitowanych do powietrza wskutek spalania paliw kopalnych. To znaczna redukcja pyłów, benzoalfa-pirenu, tlenków azotu, tlenków siarki. To redukcja zanieczyszczeń. I to właśnie te działania są bardzo ważne w kontekście wykorzystania energii geotermalnej. Ale nie tylko korzyści ekologiczne związane z wykorzystaniem energii geotermalnej są ważne. To także bardzo duże korzyści społeczne związane z budową kąpielisk geotermalnych, związane z ośrodkami balneoterapeutycznymi, czy z takim rozwojem lokalnym miejscowości, w których występują wody geotermalne. To chociażby przykład Uniejowa, gdzie na bazie wód geotermalnych powstało uzdrowisko. Możliwość wszechstronnego wykorzystania zasobów wód i energii geotermalnej daje bardzo duże możliwości. Daje wiele korzyści, właśnie zarówno środowiskowych, jak i społecznych. Można powiedzieć, że energia geotermalna to więcej niż czysta energia. Przede wszystkim oczywiście dążymy do tego, że poszukujemy rozwiązania dla zastąpienia węgla wykorzystywanego w naszych domach. Nie wszędzie istnieją możliwości wykorzystania energii geotermalnej. To tylko część obszarów na terenie naszego kraju, gdzie istnieją
zasoby geotermalne umożliwiające ich efektywne zagospodarowanie. I to właśnie tam powinniśmy wykorzystywać te zasoby do celów energetycznych. To oczywiście także wykorzystanie ciepła gruntu za pomocą pomp ciepła. I tutaj szanse są znacznie większe obszarowo. W wielu miejscach takie pompy ciepła mogą po prostu być instalowane. Tak jak wspomniałam, to wiele korzyści społecznych wynikających z budowy ośrodków rekreacyjnych, balneoterapeutycznych, z odzysku cennych surowców z wód geotermalnych. To także czyste rolnictwo. Wody geotermalne są wykorzystywane do hodowli zwierząt, mogą być wykorzystywane w szklarniach geotermalnych z powodzeniem do uprawy roślin. Na świecie odzyskuje się także lit z wód geotermalnych. To bardzo cenny surowiec, który może nam pomóc w aspekcie dbałości o środowisko w kontekście czystej mobilności w sektorze transportu. To także rozwiązania dla przemysłu, na przykład przemysłu aluminiowego, gdzie również tam, gdzie posiadamy bogate zasoby geotermalne na świecie, przemysł bardzo korzysta z tych rozwiązań. Energia geotermalna jest możliwa do wykorzystania 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. To praktycznie jedyna z energii odnawialnych, która nie jest zależna od warunków klimatycznych. Zatem w miejscu występowania zasobów mamy pewność i dostępność tej energii. I właśnie to powinniśmy wykorzystywać w trosce o nasze środowisko, o nas samych, a także w aspekcie przyszłości i zastępowania energetyki węglowej. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że chociaż pokrótce przybliżyłam Państwu tematykę wykorzystania energii geotermalnej. Bardzo dziękuję.